W dzisiejszym odcinku o oszczędzaniu, o jego sensie i o tym, czy warto to robić. Czy jest sens oszczędzać? Nie, nie ma. To oczywiście nie do końca prawda, a nawet żart, aczkolwiek taki wniosek można wysnuć z tego, jak bardzo nie lubią tego procesu Polacy. Bo nie oszczędzamy. Prawie połowa z nas nie oszczędza pieniędzy w ogóle, a jeśli już, to coś odkładamy przeważnie na lokatach i nie bardzo wiemy, co tak naprawdę potem z tym zrobić. Umiejętność oszczędzania to jest tak naprawdę nie tyle kompetencja, co stan umysłu. Świetnie jest, jeśli nasi rodzice uczą nas oszczędzania i mówiąc, że nie każdą złotówkę otrzymaną jako kieszonkowe musimy od razu wydać. To potem procentuje w przyszłości, bo mamy gdzieś wyrobiony nawyk tego, że nie musimy konsumować wszystkich generowanych przez nas z trudem przychodów. Najważniejsze w procesie oszczędzania, jak już podejmiemy decyzję, że w ogóle chcemy to robić, jest wyznaczenie celów. Po co chcemy to robić? Przez jaki czas? Jakie mamy do tego możliwości? Kolejną istotną rzeczą jest nakreślenie planu. Samo powiedzenie sobie, że na przykład będziemy oszczędzać od 1 stycznia jako noworoczne postanowienie nie ma do końca sensu, bo tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, co chcemy zrealizować i co dzięki oszczędzaniu chcemy osiągnąć. I nie ma znaczenia, czy mówimy o oszczędzaniu na nowy samochód, na zakup mieszkania, czy mówimy o oszczędzaniu na emeryturę, temacie, który jest tak przez ostatnie lata popularny i bardzo ważny. Kolejną istotną rzeczą w procesie oszczędzania jest nasza świadomość finansowa, czyli to, czy mamy świadomość tego, skąd się bierze pieniądz, czym w ogóle jest pieniądz, czy na przykład drukowanie pieniędzy podnosi ich wartość, czy obniża, jak my generujemy przychody, jak zarabiamy, ile kosztuje na przykład godzina wykonywanej przez nas pracy i jakie dostajemy za to pieniądze. Są wszystko bardzo istotne rzeczy, które pomogą nam w skutecznym i w efektywnym procesie czy oszczędzaniu potem, niezależnie od tego, jaki cel sobie wyznaczymy. Bardzo istotne w całym procesie, czy w całej tej grze związanej z oszczędzaniem jest edukacja, czyli zrozumienie podstawowych pojęć. Nie chodzi o to, żeby od razu kształcić się na ekonomistę czy analityka finansowego, tylko żeby wiedzieć, co to jest gospodarka, skąd kraje mają pieniądze, jak ten pieniądz na świecie funkcjonuje i jak to potem przekłada się bezpośrednio na naszą sytuację finansową. Skąd bierze się bezrobocie? Czy bezrobocie w ogóle jest, czy go nie ma? To są bardzo ważne rzeczy, których zrozumienie naprawdę pozwoli przede wszystkim ukształtować nasz odpowiedni stosunek do pieniądza i potem efektywnie pieniądze na przyszłość oszczędzać. Na temat oszczędzania krąży na świecie i nie tylko na świecie, a nawet we wszechświecie wiele mitów. Jeden z nich mówi o tym, że czy prawdą jest, że oszczędzać to znaczy wydawać mniej? No, teoretycznie tak. Jeśli każdy z nas mówi, a przynajmniej większość z nas, no ja przecież nie mam z czego oszczędzać, bo mało zarabiam, bo wydaję dużo. O, właśnie wydaję dużo. Pochylmy się na chwilę nad tym zagadnieniem. Przeanalizujmy sobie nasz domowy budżet, zobaczmy, czy tam nie ma przez przypadek jakichś wydatków z górką. Tutaj wysoki abonament za telefon, tutaj wysoki abonament za telewizję satelitarną, a może 2 abonamenty na telefon. Zawsze jest z czego oszczędzać, zawsze jest na czym przyciąć i dzięki temu możemy znaleźć w domowym budżecie dodatkową 100, 2, a czasami nawet więcej. Pomyślmy teraz, czy warto ten proces przeprowadzić, racjonalnie poszukać tych oszczędności i zacząć odkładać te pieniądze przede wszystkim z myślą o długiej perspektywie? W mojej ocenie tak. Warto oszczędzać, zawsze warto to robić, ale odpowiednio planując, wyznaczając cele i trzymając się jednej podstawowej zasady, która jest chyba w całej interesie najważniejsza – konsekwencja. Bez naszej konsekwencji nie jesteśmy w stanie zrealizować żadnego celu związanego z oszczędzaniem. W kolejnym odcinku naszego programu opowiemy o sprzątaniu domowego budżetu.